Hej wszystkim, ja jestem Black Zebra, a to jest kolejny, a zarazem ostatni odcinek Garden Life a Cozy Simulator. Dlaczego ostatni? Nie dlatego, że gra jest kiepska, wręcz przeciwnie. Ja jestem zafascynowana tą grą i tutaj możecie zobaczyć mój ogród, który jest już naprawdę w dużo innym stanie niż był poprzednio. Odblokowałam sobie naprawdę mnóstwo rzeczy i miałam się powstrzymać, ale nie mogłam. O, By which I mean, I wish you a good morning. kolejnego gościa That mamy. it is a good morning. That I feel good this morning. And that it is a morning to be good on. Okej. I hope you're having a splendid day. I'm Frank. I You run ognie? the local gym in the village. A place for all people of all ages to be active and healthy. It would be lovely to host you there, if I could. My wife and I are redoing the decorations for the place at the moment. And I thought it might be nice if we had vases of sunflowers about to make it pop. I like sunflowers. And as you found your feet around here now, I thought, who better to ask than you? Everyone at the gym will greatly appreciate it. Cheerio! Cheerio. Okej, wszedł Frank i tak naprawdę było już tutaj sporo gości w moim ogrodzie. Każdy przychodził, opowiadał jakąś krótką historię i chciał ode mnie jakichś konkretnych kwiatów. Ale teraz tak, może po kolei, co ja mam? Mam worek na nasiona, można sobie to wszystko odblokować. Na początku myślałam sobie, Boże, kiedy ja na to wszystko zarobię. Ale powiem wam, że kiedy odblokowuje się to pierwsze zadanie, żeby to stanowisko swoje na sprzedaż kwiatów postawić, to potem możecie być bogaci, jak ja, naprawdę w krótkim czasie. Wystarczy sprzedawać bukiety, a proponuję na początek róże, bo z nich jest naprawdę dużo kwiatów. Ale dobra, to jest worek na nasiona. I tutaj takie nasionka kwiaty wypuszczają, które się ręcznie zbierało. Ten worek pomaga nam to zebrać w ekspresowym tempie. Po prostu przechadzamy się po ogrodzie z przyciśniętym klawiszem i nowy wariant, bladozielona hortensja i czarny kosaciec. Powiem wam, to mnie najbardziej cieszy, że ja odblokowuję nowe warianty roślin. Poza teraz tymi fioletowymi będę mogła też mieć czarne, co mnie bardzo fascynuje. Robaki, to wam zaraz powiem, co ja po prostu robię z tymi robakami, bo sami zobaczcie, ile ja zbieram tych nasion. W ogóle jaki dzień, odblokowałam tyle już nowych wariantów. O, masakra. No dobra, fajnie. Jest fajnie. Nie wiem, jeszcze z makami nic nie miałam. Dziki tulipan. Ja nie wiem, no po prostu nie wiem, co się dzieje, ale tyle wariantów roślin w ciągu dnia to ja jeszcze nie odkryłam nigdy. Ale dobra, to jest worek na nasiona i on jest super. Tutaj mamy sekator, który nie wiem, czy pamiętacie, przecinało się tak pojedyncze jakieś tam kwiatuszki. Teraz możemy mieć nożyczki i zobaczcie, jedno ciachnięcie i wszystkie kwiaty obcięte i zebrane. Spokojnie one odrosną, nie ma się co martwić, a jeżeli chcemy, żeby odrosły szybciej, to mamy też kompostownik, w którym się nam odkłada po prostu nawóz szybkiego wzrostu. Ja nie mam na razie liści, żeby tutaj dopchać, mam 10 sztuk tego, ale zobaczcie, ja już tego nazbierałam. 10, 20, tego jest naprawdę dużo, ale może wam zademonstruję po prostu, jak to zrobić. Tylko muszę odłożyć nasiona, już też to jest za dużo rzeczy, żeby opowiadać, nie? Zobaczcie, ile ja nasion zebrałam. Boże, ja potem tu przyjdę i będę po prostu, już nie mogę doczekać zasiewu tych wszystkich. Dobra, bierzemy sobie nawóz szybkiego wzrostu. I ja to tutaj ponawożę, jedno i drugie. Podlewać, mam taką podlewaczkę, też można kupić w ogrodzie, ale ona ma jakiś tam zasięg, nie? No tutaj widać okrąg, więc nie zawsze łapie, ale można też odblokować wąż ogrodowy i nie trzeba biegać z konewką. To jest naprawdę super opcja. I zobaczycie, że ja tu będę dalej paplać, a te róże, o, nawet nie musiałam nic więcej robić. One już odrosły. Tak działa nawóz. I jak ja je zetnę, to one jeszcze dzisiaj też od nowa odrosną. Także to jest naprawdę super sprawa. Co tu dalej? Łopatka ogrodowa. Też warto sobie ją kupić, żeby przesadzać po prostu rośliny w inne miejsce. Przestawiamy i tyle, nie? Taka sytuacja. Kolejna sprawa, jak są te robale, tak? Można kupić tutaj spray na owady, coś takiego. Ale tu się tyle nasion zbiera, że ja stwierdziłam, że nie opłaca mi się kupować tego. Ja po prostu pierwsze co robię, obcinam. No, akurat użyję sekatora. To jest pojedynczy kwiat. I biorę łopatę. I ja to wykopuję. I mam problem rozwiązany. I zaraz pójdę po nasiona i sobie tutaj dosieję. Zresztą
Zawsze to jest jakaś, no żeby inaczej po prostu można też zaaranżować sobie ten ogródek, to co ja w sumie zrobiłam. I tutaj chyba gdzieś jeszcze miałam, a tu też jeszcze jeden z muchami. Jakieś nasionko, dobra. Tutaj zasieję mojego czarnego kosaćca, nie mogę się doczekać. Dobra, utnijmy go i wykopmy. Trzeba zrobić takie porządki w ogrodzie. To jest każdego dnia przychodzimy, trzeba zebrać chwasty, podlać rośliny, właśnie pozbyć się tych much. No tutaj na różę trochę szkoda, ale to jest zwykła czerwona róża. A ja odkryłam już 2 warianty róży. Tutaj jest jedna różowa, a tutaj jest druga, ale nie pamiętam jak ona się nazywa, ale jest dla mnie po prostu przepiękna. Jest w 2 kolorach. Także dla mnie super sprawa. Kupiłam też sobie doniczki, ale sobie nie wiem co w nich siać. Tutaj jakaś dziwna roślina, taka, niby to jest ozdobna roślina, dla mnie to jest jakiś po prostu chwast, no ale rośnie sobie w rogu, żeby mi nie przeszkadzał. Będę potrzebowała do zlecenia, to go użyję. Tutaj mamy jaśmin, który właśnie ja zbieram do zadania fabularnego głównego, więc obcinam cały. To też chyba. To spokojnie można ciąć i to bardzo ładnie nam wszystko odrośnie. Ale widzę tu gdzieś muchy jeszcze. I to są chyba muchy. A tutaj do tego. Ja nie wiem, czy ta roślina mi i tak chyba nie rośnie, bo szczerze mówiąc one muszą mieć dużo miejsca, żeby... W sensie te, które się pną, a nie, ona była pnąca się. No to trochę mniej szkoda, nie? Bo ja tu wcześniej, o, ta jest na przykład. Tak? To ta jest taka, ja wam pokażę, jak ona jest mała. Bo zobaczcie, co to jest. Ona nie może po prostu urosnąć, bo brakuje jej miejsca. I wyrzuciłam łopatkę. Ja ją wsadzę na miejsce tej tutaj. Może mi się zmieści. Okej. A tu coś jeszcze są muchy. Na różowej róży, dobra, to też muszę pamiętać, żeby sobie dosiać. Znowu wywaliłam łopatę. Dobra, i to też wykopiemy. No i dobra, muchy posprzątane. No tego trochę jest, więc ja tutaj szybko ogarnę mój ogród i zaraz do was wrócę. Zebrałam wszystkie zepsute rośliny jak dla mnie, bo tak wolę robić. Uważam, że to jest szybsze i mniej kosztowne, chociaż no, na pieniądze nie mogę narzekać, ale jednak biegać do sklepu mi się nie zawsze chce. Tutaj też mam taki hotel dla owadów, jest to raczej dekoracja, ale może ona też... Myślałam, że zasięg, że te owady po prostu nie będą mi atakować roślin i chyba tak to działa właśnie. Muszę to na próbę postawić gdzieś indziej i zobaczyć, czy tam wtedy rośliny będą też atakowane przez robaki. Tutaj mam takie dzwoneczki, z puszek w ogóle chyba zrobione, wietrzny dzwoneczek, a tutaj jest taki chwastów. On zbiera chwasty, bo jak mówiłam, na początku każdego dnia trzeba chwasty zebrać, ale on zbiera mi chwasty samodzielnie tutaj z tego obszaru i tutaj się taka kubka liści pojawia, trzeba ją zabrać, przenieść do kompostownika. No i to chyba tutaj tyle z nowości w moim ogrodzie, no i też układ jest inny, a są jeszcze właśnie takie fajne drabinki, tak samo jak i tam, takie jakby, nie wiem jak to nazwać, no wiecie co, to niebieskie to, o coś, to tutaj to, taki element jakby płotu. I to jest do roślin pnących, no bo tak jak mówię, jeżeli nie będą miały podparcia, to rosną słabo i byle jak. Płot się nie liczy, próbowałam na płocie, nie chcą rosnąć ładnie. Więc taka sytuacja. I tutaj nawet nie wiedziałam, też można uzupełniać wodę z konewki, ale ja już z konewki nie korzystam. I teraz co jeszcze tutaj, ja tak nie do końca wiedziałam, o co tutaj chodzi w tym budyneczku, ale naprawdę to jest bardzo fajnie zrobione. Ja wam tutaj wszystko pokażę. Tutaj przechowujemy wszystkie nasze narzędzia, właśnie konewki, jakieś nawozy, o, nie wiem tylko jeszcze, co mam zrobić z pustymi konewkami i opakowaniami po tych właśnie różnych rzeczach. Nawet po tym nawozie mam też pustą bańkę, stoi gdzieś tam dzban i nie wiem co z nim zrobić, nie wiem gdzie go wyrzucić, muszę to znaleźć. Także to jest taki magazyn na narzędzia. Tutaj przechowujemy wszystkie ścięte kwiaty i naprawdę polecam to robić, żeby sobie to wszystko tutaj wrzucać. No i tutaj mamy... One się tak jakby nie... Jeżeli coś zabieram, to te sloty się nie przesuwają. Nie wiem, co tu robią w ogóle liście. Trochę szkoda, że się nie przesuwają te sloty. No tak trochę porozrzucane. A, róża Claude, okej, to jest ta róża dwukolorowa, bardzo mi się ona podoba. I też wyższą cenę można za nią dostać w sklepie, ale tak, wracając. Tu mam zebrane moje sadzonki. Dlaczego je tu odkładam? Bo czasami ludzie dają nam jakieś zlecenia, że chcą właśnie sadzonki, nie chcą bukietów. Więc warto sobie tutaj je kolekcjonować. One się nie psują. Nie wiem, czy jest w ogóle jakikolwiek limit miejsc tutaj, chyba nie.
Tutaj mamy z kolei magazyn nasion i też wrzucam tu wszystkie nasiona, a co jakiś czas zbieram te, których mam za dużo, a których wiem, że nie będę wysiewać, na przykład narcyz, czy tutaj też mak czerwony i po prostu idę i to sprzedaję, bo to też można sprzedać. No tych nasion trochę już mam, ale tutaj zaraz te wszystkie nowo odkryte to na pewno posieję. Tutaj jest kot, no i ta książka o roślinach, którą w sumie ja z jej nie korzystam, bo to jest tylko taki... A, tutaj są nasze te, okej, teraz widzę, że są odblokowane nasze kolory. I mogę sobie sprawdzić, ile wariantów odkryłam. No tutaj mam tylko jeden. Ciekawe, czy trafię na jakiś, gdzie jest ich więcej, ale chyba... Facja, w ogóle to też jest... Facja to jest ogólnie... Nie wiem, może tylko tak się to nazywało w firmie, w której pracowałam, ale facja to jest ten przód do bankomatu, ta taka pokrywa, więc jak zobaczyłam tutaj nazwę facja, no to trochę mnie to rozbawiło. I to właśnie ten chwast. Ja uważam, że to jest chwast. Tu widzę jakieś warianty jeszcze można mieć inne, więc będę to po prostu przycinać, żeby wypuszczało nowe kwiaty. I słonecznik może mieć tyle kolorów. Dobra, ja jestem ciekawa, jakie jeszcze kolory ma ten słonecznik i na pewno będę w tą grę grać, żeby to odkryć i żeby odkryć wszystkie warianty kwiatów. Dla mnie to jest jak zbieranie kolekcji. No i jeszcze tutaj nawet nie odblokowałam tam kolejnego obszaru, ale dobra, wracając. Tu mamy stanowisko robocze, no to wiadomo, wytwarzamy bukiety i tutaj też możemy robić te ozdoby, o czym w ogóle zapomniałam. Teraz jak tutaj patrzę, to sobie przypomniałam, że mogłam sobie taką kwiecistą drabinkę sama zbudować, no ale już kupiłam w sklepie, więc okej, te rzeczy są chyba, no niektórych widzę nie było w sklepie, ale są podobne. Ale dla mnie bukiety są bardziej istotne, też fajnie, że pokazuje nam, że jeżeli możemy zrobić jakiś bukiet, to on jest tutaj na tej pierwszej stronie, tak? A tutaj tutaj nie mam wystarczającej ilości kwiatów. Bukiet z dzikich tulipanów już mi się odblokował, ale jeszcze ich nie posiałam. Także też tutaj te bukieciki sobie robię kiedy trzeba i tutaj właśnie je odkładam. Ja sobie tu odkładam te bukiety, które mam do zamówienia, do jakiegoś zadania, a całą resztę trzymam w ekwipunku, który jest naprawdę spory. Tutaj jest na samym dole ten cały ekwipunek. I po prostu raz dziennie idę na targ, że tak powiem, i wystawiam na moje stanowisko, które mogę wam w sumie pokazać, tylko ja tu jeszcze się pozbędę tych liści. A i tutaj w ekwipunku noszę drabinkę i altankę, ale okazało się, że no po prostu nie mam miejsca, więc czekam aż odblokuję tamten slot i wtedy to postawię. Mam też tutaj kolejne zadanie, widzę. 15 sadzonek saćca i funki. No i właśnie oni tutaj... Oj, tu 80 sadzonek róży. To wcale nie jest dużo, bo to wystarczy 2 chyba takie krzaki, czy 3 i już będziemy mieli zebrane. Dobra. Idziemy na targ i w sumie ja zawsze biegłam tam w lewą stronę, a tu wystarczy na rowerek wsiąść i pojechać. I co tu mamy? Tu mamy moje stanowisko, odbierz zyski. No i zobaczcie, ja mam kasy. 18 000, czyli zarobiłam 9, bo miałam około 9. Także ja tutaj mam już tak dużo pieniędzy, że ja już nie mam na co ich wydawać. I jeżeli chciałabym coś sprzedać, mogę nawet sprzedać tą altankę i tą nietrafną kupioną drabinkę, bo okazuje się, że donicy na nich nie postawię, bo są za duże. Nic nie chcę sprzedawać, zrobię to później. Tutaj mamy sklepik, który już pewnie kojarzycie. Oh, sorry about the mess. Come on in. Ponoć u niej czasami pojawiają się jakieś takie nieznane właśnie gatunki, ale ja co jakiś czas sprawdzałam i nie znalazłam tutaj nic innego, także wykupiłam po 2 z każdego tutaj rodzaju Bye bye kwiatków. now. Zasiałam, no i teraz to tylko w sumie ode mnie zależy, raczej od gry. Ode mnie trochę też. Ile ja tych wariantów odkryję, w jakim czasie. No i tutaj mamy też jedną część zadania, pawilon. Jeżeli mamy nadmiar kwiatów, to tutaj możemy te tutaj takie rzeźby, po prostu tymi kwiatami one będą ozdobione. My dostarczamy kwiaty, oni ogarniają ozdabianie rzeźby. No i tutaj mam do przyniesienia jaśmin żółty i sadzonki narcyza. Ale ja tego jaśminu na razie potrzebuję do innego zadania, więc będzie musiało to zaczekać. I o, tutaj też mam mak i ciemiernik. A to mogę zrealizować. Dobra, wiecie co? 30 maku i 15 różowego ciemiernika. Tak, różowy ciemiernik. Mam nadzieję, że mam ten różowy ciemiernik. Idę szybko, bo zaraz zapomnę. O nie, Are robi you się still późno. here, dearie? You know, you really shouldn't work so hard. It's Mogę. time for me to close up shop for the day. You should think about going home too. Okej, Will- dobra, sorry, wyłączyłam ją, bo nie wiem po co mi papla, skoro ja wiem, że jest późno. Ogólnie nie pojawiają się te komunikaty, chyba tylko dlatego, że byłam akurat tutaj.
pojedź autobusem. Dobra, zaraz zakończymy dzień. Ja póki pamiętam muszę sprawdzić, czy mam 30 maku i 15 ciemiernika. I tutaj też by się przydało jakieś takie, żeby sobie można było wyszukać. Mam 70 aż maku, a ciemiernik miał być bodajże różowy, ale ja chyba nie mam. No bo właśnie tam nie są takie typowe kwiaty, tam są już też właśnie takie odblokowane. O, mam sadzonka ciemiernika różowego. Ja też już go odblokowałam. Chyba dobrze pamiętam. Ale dobra, na razie muszę iść spać, więc ja idę spać i za chwilę zobaczymy się ponownie. Okej, mamy następny dzień i co ja chciałam zrobić? Aha, pierwsze co, to możemy jechać dostarczyć kwiatuszki. Mam nadzieję, że dobrze, że dobre wzięłam, że nic nie pomyliłam. Szkoda tylko, że nie może tutaj biec. Jak sobie tutaj biegała. Ale nie jest jakoś daleko. Co? A w ogóle pod tabem mamy taki dodatkowy ekwipunek, nasz plecak, więc ja sobie wywalę to, a wezmę to, no. Ciemiernik różowy i mak czerwony. Przytrzymaj, dodaj. Even before okay. Robin left us, we'd go to the memorial every year to put one of these down. Say hello to everyone, tell them what they'd missed. Lots of people have the impression that you have to be somber or reflective in those moments. And that's a little true, but I'd usually find myself laughing. And I still do. Our mother told us many stories about them. And in a way, they also feel like family. I'm glad we had the chance to hear those stories. Okej, dobra, zrobiłam pierwszy pomnik z pawilonu. No i fajnie, tak to wygląda. Myślałam, że będzie to bardziej takie trójwymiarowe, a to takie trochę płaskie, ale no, to dobra, no. Czemu nie? I tak mam tych kwiatów mnóstwo, więc bez problemu mogę się ich pozbyć, ale to też sobie na spokojnie będę już tutaj uzupełniać. Chociaż może nie, jakoś tak mało mnie ten pawilon interesuje. No ale to też może z pewnego względu, że to jest pawilon dla tej Robin, która jest onem. Nie wiem, jak to się wymawia. Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłam. I dobra, widzę, że kolejne zadania mi wpadły. Ciemiernik żółty. Dobra, nie ma problemu, ja wszystko biorę, wszystko przyjmuję. I czy ja wam coś chciałam jeszcze pokazać? No w sumie chyba to już wszystko. Ukończ prośbę Franka, ukończ prośbę Markusa. A, no to jedyne co, no to może tutaj wspólnie zasiejemy moje niezwykłe nowe odmiany kwiatów. Tylko odstawię nadwyżkę moich tutaj... A co to jest? Powiem wam, że coś mi wpadło, ale nie wiem, co to jest. Chyba muszę odstawić narzędzie. Może łopatkę odstawmy. Sierp? A, okej, ja sobie kupiłam sierp. To nie jest nic, żaden prezent. Nie wiem, czemu ma tutaj laskę, tak jakby to był świąteczny jakiś. Okej, to jest sierp do chwastów, którego jeszcze nie miałam okazji użyć tak naprawdę. Ale wygląda zabójczo. Nie ma tu chwastów, nie wiem, nie pojawiły się, dziwne. Zazwyczaj się pojawiają po kolejnym dniu. Nie wiem, co się zmieniło. Ale dobra, nieistotne. Skoro ich nie ma, to okej. Ja w takim razie wracam tutaj z powrotem. Odstawię ten sierp, bo go nie potrzebuję. Łopatę, bo się zajmę roślinami później. Dobra, wezmę, tylko zostawię sobie tak naprawdę spryskiwacz i tak, weźmy sobie. Gdzie są te nowe dzikie? O, chyba się tutaj po przespanej nocy chyba się tutaj ładnie wszystko poukładało teraz równo. Tak, i bardzo dobrze. Róża Klaudy, tego nie biorę, bo to już mam. Tulipan dziki. A gdzie reszta? Ach, nie pamiętam, jakie to były nazwy. A myślałam, że wszystkie będą miały taki kolor. Ciemiernik 1, to chyba to, ciemnofioletowy, bo jest tylko jedna sztuka, więc zakładam, że tak, że to może być ciemiernik żółty. Nie wiem, nie pamiętam. Kosaciec czarny i hortensja bladozielony. Dobra, tego na pewno też nie sadziłam. I jedną różę miałam dosadzić, ale chyba sobie... Nie no dobra, weźmiemy tą różę, dosadzimy. Jaśmień, ciemiernik biały, no i reszta to jest raczej już z tych starych. Wartnica czerwona. Nie pamiętam, naprawdę za dużo jest tych roślin i ja już ich w sumie nie pamiętam. Ale dobra, to cała reszta
Dobra, chyba cała reszta jest stara, że tak powiem. To mamy pierwsze. Kosaciec czarny. A, to nasionka są nowe do zebrania. Dobra, no to sobie zasiejemy. Tutaj go wsadzę w rogu, a co tam? I od razu podlać. I od razu mogłam też w sumie dać mu... A wiecie co, pójdę. Pójdę po to coś. O nawóz, żeby on szybciej mi urósł. Może jeszcze dzisiaj go zobaczę. Może nie. Ciemiernik żółty. I teraz tak, ja totalnie nie pamiętam, co to była za roślina. Czy to było pnące się? A to jest chyba to. A, tak, dobra. Dobra, wsadzimy go tutaj na środek. Takiego rodzynka. Posypmy go. Odżyweczką. I mam sporo... O, patrzcie, tu jest jakieś fioletowe. Czy to znaczy, że to będzie jakieś nowe nasionko? Nie. Tak. Jasno-różowy ciemiernik. Okej, czyli one się wyróżniają kolorem, te nasionka. To nawet nie wiedziałam. Dobra, pozbieram je już ręcznie i od razu ciemiernik ciemnofioletowy. Ej, no i fajnie. Będę miała dwie nowe roślinki. Skoro mam dwie nowe odmiany, to będę mogła trochę się pozbyć tutaj tej dosyć dużej ilości. Dobra, co dalej? Ciemiernik biały. Aha, to jest biały, czyli to jest nic nowego. Hortensja bladozielona. Ona zajmuje sporo miejsca, ta hortensja, więc tutaj mamy jedną białą. Więc nie wiem, gdzie by tutaj dać drugą. Ogólnie tu jest mało miejsca na razie. Tu jest mało miejsca i ja tak... No tutaj donicy nie wstawię, bo to jest za duże. Zobaczcie, jak to wygląda. Chwilą mi się pojawiło, ale teraz zniknęło. Bo można to do tych donic dać, ale... No ale to tak będzie wyłazić. To będzie brzydkie. Dobra, wsadzę tutaj obok. No trudno, będzie trochę ciasno, ale jakoś się pomieszczą. Też zauważyłam, że te rośliny właśnie jak są ciasno posiane, to one też nie chcą ładnie duże rosnąć. Tak jak tutaj i musiałam przenieść tutaj do donicy czerwone, a tutaj zostawiłam... A przecież to jest ciemiernik. A, dobra, to są te same przecież. O, dobra, to trzeba tutaj zrobić porządek z tym. Gdzie moja super łopatka. Zaraz sobie je tutaj... Koleżcy będą ze sobą mieszkać. To ja już mam 4 odmiany ciemiernika w takim razie. Bo tutaj jakiś miał być inny. O, już wyrósł, zobaczcie, jest żółty. Niewiele się różni, ale się różni. To kosaciec też już jest. O, taki czarny. Spodziewałam się, że będzie mocno czarny, no ale nie ma czarnych roślin w przyrodzie. Chyba, nie wiem. Może się mylę. Róża, dobra, miałam dosadzić różę, więc dosadzam różę i... O, 2 nawet wzięłam, dobra. Escape. Nie doprawiam przyprawami, bo nie potrzebuję. Ciemiernik różowy. A to jest to. Dobra, dosadzimy tutaj jeszcze jeden. Jeszcze jeden? I tulipan dziki to jest... Dobra, tutaj, żebym go widziała. Ja jestem bardzo ciekawa tego tulipana, więc szybko nawóz. Szybko tutaj water. No, dobra, jest ogarnięte i w sumie następny dzień, a ja nie mam nic praktycznie tutaj do zrobienia, może poza podlaniem tych roślin. Więc jest ok. No i co, teraz tylko poczekać, aż ten tulipan tutaj rozkwitnie, żeby wam pokazać, jak to wygląda, bo sama też jestem ciekawa. I tyle, także czekamy, ja zaraz się tu pojawię, jak on już wyrośnie. Oto i tulipan taki sam w sumie jak te róże Claude, z tego co widać, żółto-pomarańczowy, a nawet trochę czerwonawy, ale chyba nie to najbardziej rzuciło wam się w oczy, tak myślę. Być może zauważyliście, że wygląda to trochę inaczej wszystko, no i też jest inne ogrodzenie. Dlaczego? Już wyjaśniam. W ogóle zobaczcie na cały ogród, nie? I na ten domek, to jest w ogóle całkiem prawie inny ogród. I tam jest też szklarnia ma już odblokowana. I już wam mówię, już pędzę, spieszę, wyjaśniam. Nie mogłam się doczekać tak jakby tej możliwości odbudowania mostku, który tam widać, taki zielony. I zaczęłam szukać, gdzie tu ja coś może pominęłam. Pominęłam tą tablicę. I tu jest tablica dostosowania. Zajrzałam tu z ciekawości, a okazało się, że tutaj możemy naprawić most, naprawić ogrodzenie, w sensie wymienić na, no właśnie, wymienić na to ceglaste, ale widzę, że są 2 typy, albo ceglaste, albo stare drewniane. Szklarnie można było też odblokować, usunąć gruz i tak dalej i wszystko się robiło przy tej tablicy. A teraz tutaj mam dostępne opcje takie, żeby sobie zmienić na przykład styl. O, jak widzicie, tutaj mogę sobie przesuwać i wybrać inny kolor szopy.
inny wybór mostku. Ja wybrałam sobie chyba na razie, nie pamiętam, niebieski most? Nie. Ciemny? Nie wiem, wydaje mi się, że jest po prostu zielony. Aha, bo ja mam wybrany zielony. Szmaragdowy czy coś takiego. A tu jeszcze do wyboru są inne. No i szklarnie też można sobie zmieniać style. Tylko nie wiem, dlaczego wybór ogrodzenia jest tylko jeden i ten sam, ale tutaj się wszystko odblokowuje. No i to w ogóle zmieniło całą postać rzeczy, bo na to trzeba przeznaczyć trochę kasy. Jak widzicie, stan mojego konta się uszczuplił. O, już nie ma 20 paru tysięcy, tylko 11. No właśnie, bo to wszystko trochę kosztowało, ale było warto, bo naprawdę zobaczcie, ile ja tu mam teraz miejsca. Ja tu mam też drugi kompostownik i no nie wiem, co to jest, fontanna? Jak to nazwać? Jak to się nazywa? Nie pamiętam, hydrant? Nie. Jak to się nazywało? No pompa wodna? Coś takiego. Do szklarni wejść jeszcze nie mogę, ale pewnie będę mogła wejść, tylko właśnie może coś jeszcze muszę odblokować albo zrobić, nie wiem, ale chcę się tam dostać koniecznie. Może nie mogę mieć nic w rękach. Może spróbuję. Aha, jestem cała zapchana tymi rzeczami, ale mogłabym teraz postawić w końcu swoją altankę, bo mam teraz właśnie miejsce na to. No i będę miała dużo roboty, bo będę musiała tu wszystko przearanżować. Mogę tak powiedzieć? Chyba mogę. No i co? Tutaj mam przejście. Tutaj jest właśnie mój mostek. W końcu mogę przejść na drugą stronę. I tutaj też trochę miejsca jest. Przyniosłam na razie maki. I mam białe, i mam już różowe maki, także bardzo się cieszę, że udało mi się odkryć kolejne warianty. No i tutaj to już wcześniej stało. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Zawsze zapominam tej nazwy. Nie wiem, jak to się nazywa. Altanka ogrodowa, coś takiego. Więc teraz tak, ja już się w ogóle z wami chciałam żegnać, pokazać wam tego tulipanka i powiedzieć bye bye i tak dalej. Fajnie było i się skończyło. No ale teraz muszę swój ogród od nowa zaprojektować z tymi roślinami, które mam. I ja teraz to zrobię, po prostu poustawiam to wszystko od nowa i pokażę wam tylko mój ogród już tak jakby w formie, no prawie że ostatecznej, bo na pewno będę nad nim jeszcze pracować. I wtedy się z wami pożegnam. Okej, skończyłam mój ogród i powiem wam, jest jeden minus. Jest tutaj limit ilości roślin, jakie posiadamy. Niestety nie można mieć całego ogrodu w kwiatach, bo po prostu jest limit i koniec. Tak samo na dekoracje, którego akurat ja nie przekroczyłam na dekoracje, ale o, skrzynka już pełna. No ale cóż, trudno, tyle udało mi się zrobić to i tak w miarę tak jak chciałam, chociaż gdybym mogła, to dałabym tu jeszcze więcej kwiatów. Miałam naprawdę super pomysły, no ale niestety musiałam przebudować znowu ogród, trochę porozsuwać to wszystko, co ja tutaj zrobiłam, bo było dość ciasno, ale dobra, zacznijmy. Tutaj po prawej stronie, jak i przy wejściu mamy róże, albo może zaczniemy od tej strony, bo tutaj jest właśnie cała alejka róży. Położyłam sobie takie kamienie na ziemi, o, jedna róża usycha, a ja nie wzięłam nic, właśnie po to, żeby nic nie przeszkadzało, ale dobra, zaraz podleję. Wiatraczek, tutaj kolejne róże. Odkryłam też pomarańczową i żółtą, także mega. Może mogłam zrobić dzień. Szklarnię. Nie odblokowałam szklarni, ale wiem, jak to zrobić. To jest napisane tutaj, ukończ prośbę Franka, aby odblokować szklarnię, a Frank prosi mnie o jakieś chyba słoneczniki. One jest od słoneczników. W sumie zadań mam 4. Ale na przykład ciemiernika jasno-różowego nie mogłam zrobić, bo nie miałam. Także te zadania też można wykonać dopiero jak odblokujemy jakieś tam wariacje rośliny. Dobra, kaczuszka tu się tapla. Tu sobie położyłam mały stawik z łódeczkami. Tutaj idziemy dalej. Tu mamy piwonie 2 i staw z kapibarami. Też bardzo fajna sprawa. Ławeczka. No i dobra, zawróćmy, bo tutaj teoretycznie już się nie przechodzi. Tutaj zrobiłam sobie taki, z chwastem mały pawilonik, ławeczka, że można sobie usiąść, podziwiać kosaćce, czyli irysy. I tutaj mamy lilię. Niestety tylko jeden wariant mam lilii. Mam nadzieję, że odblokuję więcej, dlatego posadziłam ich jeszcze więcej. A było ich tu jeszcze więcej, ale musiałam usunąć, żeby właśnie zmieścić się w tym limicie roślinek niestety. Aha, wybrałam tą porę właśnie, bo tutaj ładnie świecą się lampki i tutaj mam tęczowego tulipana, w ogóle super, wow, fajny, jest piękny. Mam nadzieję, że mi da nasionka niedługo. Muszę tylko o niego zadbać, czyli go przynajmniej raz ściąć. Bo tutaj te kwiaty jednak trzeba ciąć, one wtedy lepiej rosną, zauważyłam. Ten taki malutki gdzieś musiał być wciśnięty między innymi właśnie tamte, więc go tutaj przeniosłam. W ogóle bardzo mi się podobają te kwiaty, nie pamiętam jak się nazywają już. Blado-różowe coś, powojnik chyba? Coś takiego. Dobrze, no i tutaj jest taka klatka na niegrzecznych ogrodników. Co my tu jeszcze mamy? Doniczki, w doniczkach właśnie też porozsadzałam trochę. Mam tutaj, no Boże, nie pamiętam tych wszystkich nazw jeszcze tych roślin,
ale to jest chyba cyklamen różowy i czerwony mam. Dobra, tutaj też cyklameny. Tutaj posadziłam narcyzy, był jeden już zarobaczony, więc zaraz go usunę i dosieję nowy. I chciałam tak tutaj takie dookoła wielkie narcyzowe pole, ale się nie da. Tak jak tutaj zrobiłam dosyć gęsto właśnie z tych ciemierników i żaba. I właśnie, ja wzięłam ze sobą pędzel, bo ten pędzel to jest fajna sprawa, warto go kupić. Możemy sobie przemalować te nasze dekoracje, żeby one miały inne wzory. Tak jak tutaj już żabę machnęłam. Także jest ok. Można przemalować to wszystko, co się kupuje w sklepie. Doniczki i te ozdoby wszystkie, to też można przemalować. I stoliki też, ale już nie będę malować. O, tego nie próbowałam jeszcze. Nie, tu już będzie za bardzo różowo. Może zostawię taką... Nie, jaka to była wcześniej? Chyba taka, nie pamiętam. Coś takiego było. Dobra, odstawiam pędzel. Już wiecie, do czego służy. Fajna opcja. Tu zostawiłam w sumie prawie, że bez zmian. O, to jeszcze tak tulipany porozsadzane, ale no, jakoś się tam później pogrupuję. Też nie miałam pomysłu na te tulipany. One takie, w ogóle to tak trochę głupio wygląda, że taka wielka gruda ziemi wystaje. I to też zauważyłam, że jest za mało tych rodzajów roślin. Ja bym chciała tutaj więcej, jeszcze więcej mieć. A nie tylko warianty, no ale trudno. Tutaj rosną bzy i cały czas próbuję różowego, ale niestety mam tylko blado fioletowego. Także nie ukończę jeszcze zadania, które bym chciała ukończyć. No dobra, tutaj mamy, to się nazywa serdusznica? Coś takiego. Niestety nie pamiętam wszystkich nazw. Mój piękny szmaragdowy mostek. Tutaj sobie posadziłam 2 muchomory w ogóle. I maki. Stwierdziłam, że będą pasowały do muchomorów. No i tutaj moje kolejne maki. Tutaj niby stanowisko takie do rozsadzania. Ja te skrzynki postawiłam sama na górze, bo w sumie nie wiedziałam, co ja mam tu niby ustawiać na tym rozsadniku. Nie ma tutaj czegoś takiego. Nie wiem, chyba to chodzi tylko o to, żeby sobie tak postawić doniczkę, zasadzić tam jakąś, zasiać jakieś nasionko. Jak już to wyrośnie, to dopiero wtedy wsadzić do ziemi. Może tak, bo one tutaj będą miały dużo miejsca, więc ładnie urosną. A jak wsadzimy do ziemi, tak jak zobaczcie, tutaj jest spacja jedna. A tutaj, dobra, już się trochę rozłożyła, ale ona była tam wciśnięta w kąt i taka malutka, więc może to nie jest głupie, żeby sobie najpierw na takim rozsadniku tutaj je robić te rośliny i tak dalej. Tu jeszcze mogę jakąś ozdobę w sumie wsadzić, no bo skoro nie mogę mieć więcej roślin, no to chyba postawię jakieś ozdoby, jakieś więcej grzybów, nie wiem, więcej grzybów będzie ok. Tu mam moje bluszcze, na razie 2 odmiany, słoneczniki, altanka stoi też, w końcu ją postawiłam. No i tu też tak miało być fajnie, pełno bzów, niestety zmieściło mi się tylko tyle. Limit mnie po prostu ograniczył. No i znowu róże, także koniec, turdy ogród mój. No i teraz ja skupię się na tym, żeby odblokować właśnie szklarnię, zadanie z Frankiem, ale widzę, że tam stoją jakieś donice, więc tam będzie można sobie pewnie też właśnie przygotowywać rośliny do wysadzenia ich tutaj, a może i się odblokuje wtedy więcej slotów na więcej krzaczków. Nie wiem, mam nadzieję, że tak będzie, ale no, to już się dowiecie, jeżeli sami będziecie w tą grę grać, bo ja już kończę tą serię i wracam do no, kontynuacji, boże, co ja gadam, do opieki nad moim ogrodem. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach. Bye, bye!